Dzisiejszy filmik będzie o najwyższym budynku świata, czyli Burj Khalifa. I oto i on. Wiecie, jako turyści można wykupić sobie bilet, aby wjechać na 124 chyba piętro i mieć punkt widokowy, taki panoramiczny taras, gdzie za chyba około 150 zł można przez pół godziny właśnie sobie podziwiać widoki, robić zdjęcia i tak dalej. Ale ja mam dla Was pomysł, jak się dostać do Burj Khalifa za dużo mniejsze pieniądze i myślę, że w dużo lepszej atmosferze. Tak więc pokażę Wam zaraz, jak to zrobić. Jesteśmy w windzie, jak widzicie są tylko dwa przyciski, jest albo parter, albo 123. Ale to zasuwa. Muszę sprawdzić, w jakim czasie to jest, w jakim czasie się wjeżdża na górę, ale w uszach się zatyka. Szorce. Jesteśmy. Tu jest piękny widok. A my schodzimy pięterko niżej do restauracji. Mamuś, chodź, śmiało, śmiało. Idziemy się przejść, zobaczyć widok z różnych stron. Ten budynek będzie przypominać ten budynek, co jest w Singapurze. I ta góra będzie w kształcie statku. W tym budynku z tym szpikulcem i z głową konia mieszkałam, kiedy byłam stewardessą. Więc miałam naprawdę bardzo dobrą lokalizację. Jak widzicie, Dubaj się nieustannie buduje. Potrafią wcisnąć w najmniejsze miejsce szparę pomiędzy budynkami kolejne. Tu jest opera. Opera robi wrażenie, więc jeżeli lubicie przedstawienia jakiegokolwiek rodzaju, to naprawdę warto się wybrać. O, a tam jeszcze Wam pokażę. Tam taki jest w kształcie odwróconej litery C. To tam jest takie nowe osiedle, które jest niesamowicie drogie i tam się znajduje, chyba to osiedle się nazywa Bulgari, tam jest hotel Bulgari, więc no, pełen luksus. Ta ulica to jest Sheikh Zayed Road, czyli główna ulica, która prowadzi z Dubaju do Abu Dhabi. A ten budynek, tutaj, ten wysoki, on jest naprawdę piękny, z bliska jak się podejdzie, a ja go nazywam wieżą Mordoru, ponieważ tam nikt nie mieszka. Nigdy nie widziałam zapalonego światła, a mieszkałam tuż obok, więc zawsze się na niego patrzyłam. I wygląda, jakby był opuszczony i jest taki dosyć ciemny, jak widzicie, w porównaniu do innych budynków, więc wygląda strasznie. No wieża Mordoru dla mnie. W tym barze, można to tak nazwać, same, nie ma nikogo. Co mnie bardzo cieszy, bo mogę sobie pochodzić między stolikami i porobić zdjęcia z każdej strony. A tam kiedyś mieszkałam jeszcze niedawno i pokazywałam Wam ten budynek Ser. Nie wiem, czy pamiętacie tutaj? Jeździłam właśnie rowerem wzdłuż kanału. Jeszcze Wam więcej tego widoku pokażę, bo z pewnością sporo osób
Tak jak ja lubię takie widoki. Tutaj wieżowce, a w tamtej linii nad morzem głównie wille. To miejsce, w którym jestem, nazywa się Atmosphere i to jest i restauracja, i lounge. I znajduje się jedynie jedno piętro niżej niż ten punkt widokowy, o którym Wam wspominałam. Tak więc piętro wyżej są wszyscy turyści, którzy w kolejkach, długich kolejkach czekają, aby wejść na ten punkt widokowy i przez pół godziny porobić sobie zdjęcia. Ja jestem piętro niżej i nie płacimy za wejście, jedynie zasada tego, aby tutaj przybywać jest, musisz wydać 75 dirhamów od osoby w barze, aby mieć tutaj dostęp właśnie do tego miejsca. Więc w tej cenie 75 dirhamów możesz sobie wypić kawę, to się nazywa kawa w chmurach, czy soczek i podziwiać widoki i siedzieć tu tyle czasu, ile tylko Tobie się podoba. Czy to nie jest lepsza opcja? Teraz Wam pokażę, jak wygląda to menu, co można sobie z tego menu wybrać. I tak, jesteśmy same, więc super. Można wziąć mocktail, świeży sok. Ceny są tylko troszeczkę wyższe niż na dole, że tak powiem. Kawa. Uważam, że za kawę 40 dirhamów w najwyższym budynku świata. Kawa w chmurach to nie jest jakaś cena z kosmosu. I herbatki tutaj są. No i koniec. Ale widok jest tego wart. Ja już kończę moją herbatkę i zamówiłam sobie teraz sok pomarańczowy, a mama taki piękny mocktail. Jeszcze Wam opowiem, co widzę po tej stronie. No chyba niestety trochę brudna, to dlatego, że była burza piaskowa, a później spadł deszcz, więc zazwyczaj te szyby są naprawdę czyste, ale no tak trafiłyśmy. Jak widzicie, tutaj są te słynne fontanny. Oj, tu mam palec. Słynne fontanny. Tylko one zazwyczaj wieczorami tańczą, grają. Tutaj jest Souk al-Bahar i on jest połączony takim mostkiem. I o, już tutaj dalej. A tu jest ten największy, jeden z największych centrów handlowych na świecie, Dubai Mall. A ten hotel, adres hotel, on się palił parę lat temu w Sylwestra, ale go już odbudowali ładnie i znowu otworzyli do użytku. Jak widzicie, Dubaj się buduje coraz bardziej w głąb, bo za moimi plecami jest morze, a w tą stronę właśnie coraz głębiej się buduje. I tam już są nowe osiedla. No i tak jak ja zresztą też mieszkam bardziej w głąb pustyni. To miasto kiedyś będzie bardzo duże i nie do poznania. Pewnie już za rok czy za 2 lata będzie nie do poznania. Jak widzicie, mamy dzisiaj taką pogodę, no nie jest idealna, ale i tak mamy piękny widok. Tutaj, oj, ten pas chmur, taki unosząca się taka wielka chmura, no ale i tak warto przyjść. To jest jedna opcja, jeżeli nie chcecie przyjść tutaj na kawę, bardziej skupię na widoku niż na sobie, to możecie również pójść do restauracji, która jest na tym samym piętrze, tylko jest w drugą stronę, ma widok. I po prostu na ich stronie są podane ceny, ile trzeba wydać, aby na przykład zjeść śniadanie, obiad, czy przyjść na herbatę, czy też kolację. Ja jednak uważam, że strona, po której jest lounge, czyli ten bar, ma dużo lepszy widok, bo ma na fontanny, co robi niesamowite wrażenie z góry. Ale tak czy siak, na cokolwiek się nie zdecydujecie, na pewno jest to ciekawsza opcja, aby coś zjeść czy wypić, niż po prostu pójść na ten punkt widokowy. Tak więc Marta doradza, przyjdźcie tutaj do Atmosfery. Spójrzcie, nawet toaleta ma piękny widok. Z tej strony mamy pełen widok na Dubai Mall. Zobaczcie, jaki on jest wielki. I to jeszcze nie wszystko. Pokażę Wam, ile wyniósł nasz rachunek. 187 dirhamów. I mieliśmy kawę, sok pomarańczowy. Ja miałam dzbanek herbaty i mama miała mocktail.
siedzimy tu chyba 2 godziny. I dostaliśmy jeszcze w prezencie takie czekoladki. Ładnie zapakowane. Chociaż pan mi powiedział, że mam w środku pierścionek zaręczynowy od niego. No ale mam nadzieję, że nie. Tam wprost jest ta restauracja, o której Wam wspominałam. A, tutaj są te wieczne róże. To jest chyba... O czym ono taki dźwięk wydaje, że zbliżyłam? Tak, to jest Forever Rose. To są te z Londynu, ta firma. O, krzywa wieża z Pizy. Tu są perfumy. O, zegarek. 80 000. Aleksandriej. Perfumy. 2000. Tak samo. Za 268. To akurat bierze iPhone. Thank you so much. Okej, to idziemy na dół. Czas zejść na ziemię. Z takich ciekawostek to Burj Khalifa ma 828 metrów. Jest to najwyższy budynek świata, najwyższa struktura wolno stojąca świata, najwyższa winda świata i najwięcej pięter na świecie i najwięcej pięter zamieszkanych na świecie. Tak więc wszystkie możliwe rekordy są pobite.